tym filmie przedstawimy 3 powody, dla których warto wybrać się do świątyni Hery. Po pierwsze, droga. Ruszamy z hotelu Pappas w Loutraki i od razu trafiamy na kręte górskie serpentyny z widokami na morze, które zapierają dech. I czasem też wymagają zimnej krwi, zwłaszcza gdy na wąskiej drodze pojawia się autobus. Po drugie, lokalizacja. Świątynia Hery leży w przepięknej, naturalnej zatoce, otoczonej wysokimi skałami. Zostawiamy auto na parkingu wysoko nad ruinami i schodzimy w dół, niemal prosto do historii i do morza. I po trzecie, idealny finał. Pośród antycznych ruin czeka na nas kąpiel w krystalicznej wodzie zatoki. Najlepszy sposób na ochłodę w grecki upalny dzień. 3 powody, 1 wycieczka i mnóstwo widoków, które zostają w pamięci na długo. Jedziemy. Zobacz, jaki jachcik, bumerang. O kur... No. Co teraz? No nie wiem. Oh my goodness. Ale spotkanie, nie? No i teraz Już jeszcze jeszcze kamerę na byś takim- trzymał w ręku. Jeszcze na takim tym ostrym zakręcie. No. Tu jakieś żareło jest chyba. Fajna ta droga, bo przynajmniej nie nudna jakaś autostrada, tylko No, tak ona ciągle jest w lewo, stresująca w prawo, w lewo, w prawo. No nie da się zasnąć za kierownicą. No, jakbyś zasnął za kierownicą tutaj, to by mogło być ciekawie. Tylko ci ludzie, co tutaj jeżdżą pewnie codziennie, to już też mają To jest wprawę. szkoda, bo ten samochodzik sobie dawał radę pod te podjazdy. To jest jednokierunkowa? Nie krawcie, dwukierunkowo. No mam nadzieję, że autobusami ten tutaj nie jeżdżam. Droga może nie jest najwyższej jakości, ale jest świetnie tutaj nad tym. A tak to byśmy tam jechali wśród gór i lasów, tylko nic byś nie widział. Aha, no dobrze. Zobacz, jakie masz piękne widoki. Tak. Bardzo zabawne, naprawdę. Naprawdę zabawne, no. Zobacz, No. prosto do morza można zlecieć. Jeszcze raz. Zostawiamy samochód na bezpłatnym parkingu i ruszamy w dół. I tutaj 4. powód, dla którego warto odwiedzić to miejsce. O dziwo, wstęp jest bezpłatny. Czyżby Grecy zapomnieli tutaj postawić kasy? Schodzimy i po drodze podziwiamy przepiękne widoki. Po kilku krokach jesteśmy w sanktuarium Hery w Perachorze, czyli miejscu, gdzie starożytni Grecy doszli do wniosku, że skoro już budować świątynię, to koniecznie z widokiem na morze. I to jakim? Hera, żona Zeusa i bogini małżeństwa, najwyraźniej miała bardzo sprecyzowane wymagania lokalowe. Sanktuarium powstało już w VIII wieku przed naszą erą. To oznacza, że kiedy inni dopiero zastanawiali się, gdzie postawić pierwsze kolumny, tutaj już składano ofiary, modlono się i pewnie też narzekano na pogodę. Co ciekawe, to nie była jedna świątynia, tylko cały kompleks. Były ołtarze, budynki pomocnicze i nawet latarnia morska. Tak,
Hera miała własną latarnię, żeby bogowie się nie zgubili, a marynarze wiedzieli, gdzie płynąć. Pełen serwis. Schodząc między ruinami łatwo zauważyć, jak blisko wody to wszystko zbudowano. Morze było dla Greków wszystkim – drogą, pracą i ubezpieczeniem na przyszłość. A Hera jako bogini czuwająca nad porządkiem domowym najwyraźniej chciała mieć na to wszystko stały nadzór. Archeolodzy znaleźli tu mnóstwo przedmiotów ofiarnych, figurki, ceramikę, a nawet miniaturowe łódki, czyli ludzie modlili się tu o szczęśliwe podróże, udane małżeństwa i pewnie też o to, żeby Zeus tym razem zachował się przyzwoicie. A największy paradoks tego miejsca jest taki, że dziś po zwiedzaniu ruin można po prostu zejść kawałek dalej i wskoczyć do morza. Kąpiel w zatoce przed świątynią Hery to coś, czego w przewodnikach starożytnych raczej nie było, ale co zdecydowanie warto wpisać do planu dnia. Krystalicznie czysta woda, skały, cisza i ruiny tuż obok. Idealne warunki, żeby się ochłodzić, odpocząć i pomyśleć, że starożytni Grecy naprawdę wiedzieli, gdzie budować. Sanktuarium Hery w Perachorze to nie tylko historia i mitologia. To dowód na to, że już 2,5 tysiąca lat temu ludzie mieli świetne wyczucie miejscówek i trudno się z nimi nie zgodzić. Tak się zastanawiam. Specjalnie na życzenie Lili. Tak się zastanawiam. Kogo tu Hera zapraszała? Czy tu były też Koryntianki zapraszane? No pewno, no przecież bez panienek nie ma życia. Coś trzeba robić wieczorami. Wiesz, wina pewnie dużo mieli. Tu jakaś jaskinia. Może tam był ten dom schadzek. No i tak tutaj wygląda. Takie gniazdko schowane, nie? No, ale wiesz, jakby tutaj sobie odbudować, nie? Postawić fajny domek, to zobacz, jaki naturalny port jest piękny, nie? Motoróweczki, jachcik i można żyć, proszę pani. No ładnie. Bardzo ładnie. Kąpać się tutaj, gdzie się kąpały Koryntianki.